Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl i .com. W jednym z ostatnich odcinków omawiałem, jakie są ciekawe zastosowania Viagry poza oczywistym, a więc ogólnie też grupy leków, która nazywa się inhibitory fosfodiesterazy 5. I tam omawiałem sobie na podstawie wielu badań, że u osób, które już mają kłopoty z układem sercowo-naczyniowym, ta kategoria leków jest w stanie drastycznie zmniejszyć ryzyko występowania poważnych incydentów właśnie sercowo-naczyniowych, czyli między innymi zawałów. Jeśli chodzi o zmniejszanie całkowitej śmiertelności u osób, które brały takie leki przez wiele lat, ta śmiertelność była zmniejszona nawet 40% i również śmiertelność spowodowana właśnie tymi incydentami układu sercowo-naczyniowego była również zmniejszona 30-40% u osób, które brały te leki. Wszystko więc brzmi cudownie. No a jeśli brzmi cudownie, to znaczy, że coś tam się nie zgadza. I oczywiście, jak zawsze, jak w przypadku leków, nie zgadzają się skutki uboczne. Czyli jak to mówi w Scooby-Doo, wszystko uszłoby nam na sucho, gdyby nie wy cholerne dzieciaki. To tutaj tak samo jest właśnie ze skutkami ubocznymi. Wszystko byłoby cacy, gdyby nie efekty uboczne. Te efekty uboczne, które sobie omawialiśmy, jeśli chodzi o tą kategorię leków, obejmowały m.in. zawroty głowy, zatkany nos i zatoki, bóle głowy, oczywiście bóle mięśni, wzdęcia, jeśli chodzi o żołądek, czasami krwawienia z nosa. Nie zapominajmy również o prepiźmie, czyli sytuacji, w której krew niestety po wypełnieniu tych ciał jamistych w penisie nie chce odpłynąć i tym samym zostajemy z dosyć bolesnym wzwodem. I to niestety często kończy się wizytą na rozstęp dyżurze, gdzie strzykawą będą tą krew odsysać. Innymi słowy, wszystko byłoby jeszcze raz cudownie, gdyby nie efekty uboczne. I na pytanie, czy da się coś z tym zrobić, odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca i tą odpowiedzią jest mikrodawkowanie. Zawsze jak dostaję pytanie, czy warto brać, tutaj pada nazwa jakiegoś leku, suplementu czy zioła, moja odpowiedź brzmi zawsze, to zależy. No bo koniec końców przecież chodzi o to, że musimy zważyć efekty uboczne, czyli ten jakby profil negatywny danej substancji do tych potencjalnych korzyści, które ta substancja będzie gwarantować. I dopiero właśnie to ważenie będzie w stanie nam dać odpowiedź, czy warto, czy nie warto coś brać. Tutaj jeśli chodzi o korzyści, wydaje mi się, że jeśli chodzi o leki, jest to jeden z najciekawszych leków, jeszcze raz, czy kategoria leków, te inhibitory fosfodiesterazy 5, jakie są na rynku. Natomiast jak tłumaczyłem, prawdopodobnie producenci nie promują tej kategorii leków jako leki na układ sercowo-naczyniowy, ponieważ mają również w swoim portfolio takie leki jak choćby statyny. Natomiast bym powiedział relatywnie rozpowszechnionym, przynajmniej wśród takich bym powiedział osób świadomych tej tematyki medyczno-zdrowotnej, sposób, aby minimalizować skutki uboczne i wciąż czerpać korzyści, jest mikrodawkowanie. I mikrodawkowanie właśnie szczególnie ma sens, jeśli chodzi o leki. Czemu? Bo leki mają to do siebie, że one najczęściej działają hiperefektywnie, jeśli chodzi o jakiś konkretny wycinek działania, czy konkretną ścieżkę. Natomiast, no właśnie, mają z kolei dosyć szeroki panel, czy jakiś spektrum efektów ubocznych. Z kolei suplementy zioła często nie mają bezpośrednio bardzo mocnego działania, natomiast jakby sam spektrum działania jest dużo większe i efektów ubocznych jest mniej. Więc właśnie taki ciekawy sposób, żeby jeszcze raz minimalizować profil ryzyka danego leku i jednocześnie wciąż czerpać korzyści, nie aż tyle korzyści, co przy pełnych dawkach, jest to mikrodawkowanie. Jeśli chodzi o mikrodawkowanie, tak jak mówiłem, ono jest w pełni rozpowszechnione, jeśli chodzi o całe spektrum, cały wachlarz różnego rodzaju leków. Oczywiście jeśli chodzi o kulturystykę, czy nawet ogólnie sport. Będziemy mówić choćby o mikrodawkowaniu środków dopingujących, na przykład mikrodawkowanie testosteronu egzogennego. Jeśli ktoś chciałby walić po prostu pełne dawki różnego rodzaju estrów testosteronu, często będzie się kończyło to tak zwanym blokiem, czy zblokowaniem, czyli sytuacją, kiedy po prostu organizm odmawia dalszej produkcji endogennego, czyli wewnętrznego testosteronu. Czemu? Bo się rozleniwia. Jeśli my dostarczamy ten testosteron z zewnątrz, czemu ciało miałoby się męczyć i samo je produkować. I właśnie tutaj wchodzi to mikrodawkowanie tego testosteronu egzogennego. Osoby, które na przykład chcą zwiększyć swoją uważność, zwiększyć koncentrację, potrafią mikrodawkować różnego rodzaju leki na ADHD, o których wspominałem choćby w tym odcinku, albo takie leki, czy taką kategorię leków jak eugeroiki. No i właśnie w tym odcinku powiem sobie, jak potencjalnie można mikrodawkować różnego rodzaju leki z kategorii właśnie inhibitorów fosfodiesterazy 5, żeby czerpać korzyści i minimalizować efekty uboczne. I samo mikrodawkowanie oczywiście będzie zależeć od
samej substancji aktywnej, ponieważ przypominam, jakby w tej kategorii leków inhibitory PDE5, bo taka jest ładna nazwa, będą 4 substancje aktywne, które znajdują się w różnego rodzaju lekach z określonymi nazwami handlowymi. Więc jest to ważne, żeby wiedzieć po prostu, jaki lek, czy jaka substancja czynna ma jakie działanie i to między innymi oczywiście będziemy sobie wyjaśniać. Ale najpierw krótkie odświeżenie tego, jak w ogóle działają inhibitory fosfodiesterazy 5. Na pewno w nazwie jest podpowiedź, robią inhibicję, czyli wstrzymanie częściowe działania enzymu, który nazywa się fosfodiesteraza 5. Natomiast pełne działanie będzie polegało na tym, że kiedy w śródbłąku będziemy wytwarzać tlenek azotu i tlenek azotu to jest ten nasz tak naprawdę jeden z najgłówniejszych gazotransmiterów, tlenek azotu będzie powodować aktywizację czegoś, co się nazywa cGMP, czyli cykliczny monofosforan guanozyny. Ten cykliczny monofosforan guanozyny będzie obniżać wewnątrzkomórkowe stężenie wapnia, to co będzie powodowało rozluźnienie mięśni i wazodylatację, więc rozszerzenie naczyń krwionośnych. Sama aktywność tego CGM5 będzie trwała do paru minut. Czemu do paru minut? Bo wtedy wchodzi na scenę właśnie fosfodiesteraza 5 i ona będzie rozkładać cGMP. Bardzo skrótowo jeszcze raz, śródbłonek, czyli ta część naczyń krwionośnych wewnątrz będzie wytwarzać tlenek azotu następnie będzie aktywizować cGMP, czyli cykliczny monofosforan guanozyny i cykliczny monofosforan guanozyny jest rozkładany po paru minutach przez enzym PDE5. I ta kategoria leków, inhibitory fosfodiesterazy 5 po prostu będzie blokować częściowo działanie, czyli wprowadzać inhibicję tego enzymu PDE5. I tutaj warto zaznaczyć, bo w ostatnim filmiku zauważyłem, że część osób nie zrozumiała. Ta kategoria leków nie zwiększa stężenia tlenku azotu, w tym sensie, że nie zwiększa produkcji tlenku azotu. Produkcja jest jaka była, często upośledzona wśród tych osób, które już mają właśnie jakąś niewydolność tego układu sercowo-naczyniowego. Natomiast to, co te leki robią, to jest zwiększają po prostu czas aktywności tego tlenku azotu. Bo jeszcze raz, PDE5 zwyczajnie działa już po paru minutach od właśnie tego rzutu tlenku azotu produkowanego przez śródbłonek. Natomiast te inhibitory fosfodiesterazy 5 mogą blokować częściowo działanie PDE5 od paru do parunastu godzin w zależności od tego, o jakiej substancji aktywnej będziemy mówić. Teraz czas na przejście przez właśnie różnego rodzaju substancje aktywne należące do tej grupy inhibitorów. Pierwszy oczywiście najznamienitszy przedstawiciel to jest sildenafil, gdzie sildenafil będzie znajdować się w chyba też najbardziej popularnym leku z tej kategorii, a więc Viagrze. Sildenafil ma to do siebie, że bierze się go na pusty żołądek i maksymalne stężenie będzie typowo osiągać po mniej więcej 60 minutach od wzięcia i czas półtrwania będzie wynosił średnio 4 do 5 godzin w organizmie. Drugą substancją czynną, która nas najbardziej interesuje, będzie tadalafil, które będzie znajdować się przede wszystkim, jeśli chodzi o popularność, w takim leku, który się nazywa Cialis. Tadalafil będzie mieć dużo dłuższe działanie. Po pierwsze, akurat w przypadku tadalafilu nie ma znaczenia, czy bierzemy go na pusty żołądek, można brać z jedzeniem. Maksymalne stężenie będzie osiągane mniej więcej po 2 godzinach od wzięcia tabletki. Okres półtrwania średnio wynosi od 17 do 20 godzin. Czyli innymi słowy, całkowite jakby stężenie tego leku będzie, czy ogólnie lek jeszcze będzie wykrywany w organizmie nawet po 30 paru godzinach. Innymi słowy, działanie tutaj będzie dużo dłuższe niż w przypadku sildenafila i to będzie ważne w przypadku mikrodawkowania, tak? Bo trzeba będzie inaczej dobierać częstotliwość też brania tych dawek. Kolejny w kolejce będzie vardenafil. On będzie z kolei znajdować się w leku o nazwie Levitra przede wszystkim. I tutaj działanie będzie dosyć zbliżone do sildenafilu, mianowicie sam czas półrozkładu tego leku będzie wynosić, czy tej substancji aktywnej będzie wynosić około 4 do 5 godzin i stężenie maksymalne będzie osiągane po mniej więcej 1 godzinie. I na końcu mamy avanafil, chyba najmniej znany i też najmniej lubiany przedstawiciel inhibitorów fosfodiesterazy 5. Nie bez powodu, bo po prostu ma on najkrótsze działanie, co trzeba jednak podkreślić, czasami w niektórych przypadkach ma swój plus, bo po prostu szybciej jest usuwany taki lek z organizmu. I generalnie maksymalne stężenie będzie osiągane już po od 15 do 30 minut po wzięciu tego leku. Czas półrozkładu będzie wynosił od 3 do 5 godzin, więc jak widać z tych wszystkich innych substancji czynnych, właśnie sildenafil, tadalafil i tak dalej, będzie miało ta substancja czynna absolutnie najkrótszy czas półrozkładu. Jeśli natomiast mówimy o skutkach ubocznych, warto przynajmniej wspomnieć dla takiego porządku
porządku obrad, jakie są pełne dawki tych leków, to znaczy w jakich, jeśli chodzi o te substancje czynne, jakie dawki się przepisuje. Ja skupię się tutaj głównie na sildenafilu i tadalafilu, nie bez powodu, po prostu jeszcze raz są to najbardziej popularne substancje czynne, najłatwiej to dostać, jeśli ktoś chciałby sobie poeksperymentować. Jeśli chodzi o sildenafil, który przypominam jeszcze raz będzie się znajdował głównie w Viagrze, a nie wiatrze, to dawkowanie będzie najczęściej wynosiło około 50 mg sildenafilu przed bara, jeśli chodzi o wspomaganie erekcji. Natomiast ogólne dawkowania będą wahać się od 25 do 100 mg dziennie i rzeczywiście ma to odzwierciedlenie też po prostu w dawkach, które będziemy znajdować w tabletkach, bo tabletki będą miały 25, 50 mg i to z największym stężeniem 100 mg. Jest jeszcze taki lek poza Viagrą, który nazywa się Revatio i tam dawka jest 20 mg, ale bierze się ją z kolei 3 razy dziennie. Natomiast typowo Viagrę bierze się raz dziennie, chociaż czasami jest uzasadnienie, żeby przepisywać ją nawet parę razy dziennie. I to jest takie typowe dawkowanie. Oczywiście ono jest też zmieniane w zależności od między innymi efektów ubocznych i skuteczności danej dawek. W przypadku tadalafilu te typowe dawki, które będą przepisywane najczęściej wahają się od 5 do 20 mg. Jeśli chodzi znowu o wspomaganie erekcji, najczęściej jest to 10 mg spożywane mniej więcej 30 minut przed aktem dokonanym, czy jeszcze niedokonanym. Jeśli chodzi o znowu dawki w tabletkach, to mamy tabletki 2,5, 5, 10 i 20 mg. Natomiast tak jak mówiłem, te jakby typowy przedział to jest od 5 do 20 mg i to jest brane raz dziennie, bo przypominam jeszcze raz, że ten czas półrozkładu tadalafilu był od 17 do 20 godzin, nawet po 30 paru godzinach będzie wciąż wykrywany w organizmie, więc no właśnie trzeba uwzględnić też w tym braniu czas działania tej substancji aktywnej. Jak więc będą wyglądać mikrodawki? Jeśli chodzi o sildenafil, to zacznijmy od przypomnienia. Typowe dawki sięgają od 25 do 100 mg, więc jeśli chodzi o sildenafil, nawet mamy badania, gdzie robiono mikrodawkowania i testowano pod różnymi kątami, bo przede wszystkim jeśli chodzi o badania dotyczące mikrodawkowania, chodzi właśnie o to, żeby zobaczyć, jaka jest ta minimalna efektywna dawka. Tak ją możemy ująć, to znaczy minimalna dawka, która będzie wywoływać efekt pozytywny, ale będzie praktycznie gwarantować brak wystąpienia efektów ubocznych, bo badanie randomizowane, podwójnie zaślepione na grupie osób z nadciśnieniem płucnym i tam testowano branie odpowiednio 1 mg, tylko 1 mg, 5 mg i 20 mg sildenafilu. Testowano, jak te dawki będą wpływać na test, który się nazywa 6-minute walk distance. I to jest taki właśnie 6-minutowy test spacerkowy, nie mam pojęcia, przepraszam, jak to się nazywa po polsku, ale w przypadku właśnie naciśnienia płucnego jest to, czyli też innych testów wydolnościowych, jest to test, gdzie przez 6 minut się spaceruje i po prostu patrzy, jaki dystans przebywa. Właśnie w przypadku tych inhibitorów fosfodiesterazy 5 my wiemy, że one po prostu są w stanie pomóc też zwiększać wydolność fizyczną, dlatego też niektóre osoby, jak sportowcy, potrafią brać takie mniejsze dawki właśnie jako potencjalnie środki dopingujące, mimo że do tej pory różnego rodzaju międzynarodowe agencje antydopingowe nie wrzuciły tych inhibitorów na listę leków niedozwolonych. Co ciekawe, oczywiście ten 1 mg nie miał specjalnie dużej efektywności, natomiast nie było dużej efektywności między dawkami 5 a 20 mg. Czyli 4-krotnie mniejsza dawka, taka jak 5 mg w porównaniu do 20 mg w tym randomizowanym, jeszcze raz podwójnie zaślepionym badaniu wykazywała bardzo podobne korzyści, natomiast dużo mniej efektów ubocznych. To jest tylko przykład jednego z wielu takich badań. Było całe badanie poświęcone również braniu mniejszych dawek tych inhibitorów przez dłuższy czas. Ono się nazywało Użyteczne implikacje właśnie z brania niskich dawek przez dłuższy czas inhibitorów fosfodiesterazy 5. I te dawki, które tam testowano, to było dla tadalafilu 2,5 i 5 mg, natomiast dla sildenafilu 25 mg, co no nawet można się spokojnie, jeśli ktoś chciałby kłócić, że to nie jest mikrodawka, tak? To jest po prostu najmniejsza dostępna dawka na rynku, jeśli chodzi o tabletkę, wciąż nie mikrodawka. To, co pokazano, jeśli chodzi o profil skutków ubocznych, że w przypadku właśnie tych dawek, o których mówiłem, czyli 25 mg dla sildenafilu i 2,5 do 5 mg dla tadalafilu, te skutki uboczne występowały dużo rzadziej, czyli jeszcze raz zawroty głowy, krwawienia z nosa, bóle głowy, bo to jest chyba jeden z takich najbardziej uciążliwych efektów ubocznych. Również w przypadku na przykład osób z jakąś tam niewydolnością nerek, kłopotami z wątrobą, również nie było tutaj przeciwwskazań, nie było efektów ubocznych przy braniu tych leków. A jednocześnie pokazano, że
branie tych mniejszych dawek przez dłuższy czas wciąż pomagało na szereg różnego rodzaju schorzeń. Ja nie będę zanudzać cytowaniem badań, bo też nie o to chodzi w tym odcinku. Tytuł badania był oczywiście na górze ekranu. Samo badanie będzie w opisie, jeśli ktoś chciałby sobie poczytać o tych badaniach. Natomiast wspomnę przelotem, z czym nawet te mniejsze dawki brane długotrwale pomagały. To, co pokazywano przy tych mniejszych dawkach branych dłuższy czas, przede wszystkim, że pożycie jest na dużo bardziej satysfakcjonującym poziomie w porównaniu do brania sildenafil, czyli Viagry on demand, czyli kiedy trzeba, dokładnie przed tym stosunkiem. Przede wszystkim dlatego, że po prostu dużo łatwiej wtedy jest o wywoływanie spontanicznych erekcji i ich utrzymywanie. Nawet badano po prostu częstotliwość pojawienia się spontanicznych wzwodów z samego poranka, tak jak to powinno być u zdrowych facetów i rzeczywiście bardzo to pomagało. Więc to był pierwszy plus. Nawet jeśli chodzi o dysfunkcję erekcji po takich zabiegach jak przeszczep szpiku kostnego, co jest dosyć częstym powikłaniem, dosyć częstym efektem ubocznym, również pokazano, że to pomagało. Te niższe dawki pomagały w leczeniu łagodnego przerostu prostaty, co jest bardzo ciekawe, jeśli ktoś cierpi na tą dolegliwość i nie wiedział, że ta kategoria leków może pomóc. Również prostatektomii, czyli wycięciu prostaty. Branie tych mniejszych dawek dłuższy czas pomagało z czasem znowu wrócić do uzyskiwania spontanicznych wzwodów i udanego pożycia. Idąc dalej, będziemy mieć leczenie, czy skuteczne leczenie właśnie nadciśnienia płucnego i niewydolności serca przy tych mniejszych dawkach. Bo oczywiście przede wszystkim chodzi o to, że w tych chronicznych chorobach, jeśli już leczymy, to warto po prostu utrzymywać ten efekt na stałym poziomie i właśnie te mniejsze dawki pomagają właśnie podkręcić utrzymywanie tego tlenku azotu na wyższym poziomie, co będzie, tak jak opowiadałem w tym filmiku o Viagrze między innymi, naprawdę gwarantować bardzo fajne efekty, jeśli chodzi o pozytywne remodelowanie choćby mięśnia sercowego i całego układu krwionośnego, tak? Choćby właśnie zwiększone ukrwienie tam, gdzie to ukrwienie wcześniej było na gorszym poziomie. Również te mniejsze dawki pomagały w leczeniu neuropatii, więc cukrzycy również powinni się ucieszyć. Swoją drogą właśnie to też jest całkiem ciekawy lek ogólnie dla cukrzyków, ze względu na to, że tam jakby zdrowie śródbłąka, zdrowie układu sercowo-naczyniowego jest najczęściej w bardzo kiepskim stanie. Idąc dalej, pomaga w gojeniu ran. I znowu brzmi to dziwnie, nie powinno dziwić, bo w momencie, w którym będziemy mieć wazodilatację, będziemy mieć jednocześnie lepszy dopływ krwi. Tak, oczywiście tyczy się to też naszego drogiego Pindolino. Natomiast jeśli jest lepszy dopływ krwi do miejsca, gdzie jest jakaś rana, to tym samym będzie przyspieszone gojenie. Z ciekawostek również pomaga w leczeniu naszego symptomu Raynaуда, tak, czyli jeśli ktoś kojarzy, że czasami po prostu palce stają się zupełnie białe, jakby krew z nich odpływa, jest bardzo mocna wazokonstrykcja, czyli zwężenie właśnie naczyń krwionośnych w palcach ręki, co zresztą jest, jeśli u kogoś to występuje, to bardzo często jest to związane z występowaniem albo wkrótce pojawieniem się twardziny układowej, warto to zbadać. Natomiast wracając, właśnie jest wazokonstrykcja, która będzie doprowadzić do tego objawu Raynaуда. Jeśli będziemy mieć więcej tego tlenku azotu, tak, on będzie się utrzymać na wyższym poziomie, wyższy czas, będzie wazodylatacja, będzie zmniejszanie tego. I co ciekawe, wprawdzie to już nie w formie ustnej badano, tylko w formie kropelkowej, w formie płynu. Te inhibitory fosfodiesterazy 5 pomagały leczyć szczeliny odbytu. Jak widać, tych zastosowań naprawdę jest od cholipki i ciut. Tym samym, no właśnie, jeśli ktoś się zastanawiał, czy warto, tak mniej więcej wygląda ten obraz. Natomiast warto jeszcze odpowiedzieć na pytanie, czy to jest właśnie bezpieczne, tak? Czy te leki będą ogólnie bezpieczne, jeśli będziemy je brać w mniejszych dawkach przez dłuższy czas. Mieliśmy takie fajne badanie, które starało się przynajmniej odpowiedzieć właśnie na to pytanie. To była metaanaliza 24 badań randomizowanych dotyczących właśnie tych inhibitorów fosfodiesterazy 5. Brało udział w niej ponad 1600 osób, z czego 954 osoby brały inhibitory fosfodiesterazy 5. Te badania miały różny zakres trwania, ogólnie wynosiły one od 1 miesiąca do 1 roku. I tutaj starano się głównie odpowiedzieć, czy ta inhibicja, chroniczna inhibicja fosfodiesterazy 5 jest bezpieczna dla układu sercowo-naczyniowego. I odpowiedź brzmiała, że przy dawkach takich typowych, czyli jeśli chodzi o sildenafil od 25 do 100 mg, jeśli chodzi o tadalafil od 2,5 do 10 mg, nawet po roku czasu nie było widać żadnych efektów ubocznych, permanentnych,
poza tymi, które mówiłem, bóle głowy i tym podobne. Natomiast jak najbardziej były bardzo pomocne po prostu w utrzymywaniu układu sercowo-naczyniowego na dobrym poziomie, między innymi jeśli chodzi o przerost mięśnia sercowego czy niewydolność serca, gdzie te leki były niesamowicie pomocne. Ja zawsze powtarzam, takie badania, jedyne co nam powiedzą to, że jeśli najdłuższe badania, którymi dysponujemy, trwały rok, to może powiedzieć, że po roku nic się nie działo przy tych, bym powiedział, standardowych dawkach. Natomiast oczywiście rodzi to nadzieję, czy tak naprawdę daje jakieś dane, że prawdopodobnie w dłuższym okresie również nic powinno się dziać, jeśli po roku jedyne długotrwałe efekty były pozytywne, jeśli chodzi o właśnie to remodelowanie mięśnia sercowego, o czym warto pamiętać. A oczywiście tutaj w tym odcinku omawiamy mikrodawki. Podejrzewam, że w przypadku mikrodawek ani po roku, ani po 2 lat nie mielibyśmy niczego innego jak głównie jakieś benefity, oczywiście nie tak mocne jak w przypadku pełnych dawek, ale też również nie byłoby specjalnie efektów ubocznych. Podsumowując, mikrodawki tych inhibitorów fosfodiesterazy 5 są przynajmniej jakoś tam zbadane, jeśli chodzi o literaturę, tak jak omawiałem to w tych badaniach, które również oczywiście będą dostępne w opisie. I do przypomnienia, mikrodawki, jeśli chodzi o Viagrę, czyli sildenafil, możemy traktować jako cokolwiek w zakresie od 5 do 20 mg. Jeśli chodzi o tadalafil, powiedział, że prawdopodobnie będziemy tutaj głównie mówić o dawkach w okolicy 2,5 mg. I oczywiście tutaj się pojawia pytanie, jeśli chciałbyś potencjalnie spróbować mikrodawkowania, jaką dawkę brać? I tutaj oczywiście trzeba bardzo mocno podkreślić, nie ma absolutnie żadnej odpowiedzi konkretnej, bo tylko ty znasz tak naprawdę, można powiedzieć, wszystkie jakieś swoje symptomy, kłopoty zdrowotne. Niektóre osoby na przykład lubią eksperymentować z takimi rzeczami, mimo że nie mają żadnych kłopotów z układem sercowo-naczyniowym. Niektóre osoby mają już poważne kłopoty i chciałyby po prostu oczywiście w ramach prewencji poważniejszych kłopotów spróbować stosować właśnie takie leki. Podpowiedź, którą mogę tutaj dać, to jest eksperymentowanie, bo tak naprawdę bardzo często jeśli chodzi o różnego rodzaju leki, suplementy, zioła i tak dalej, to wszystko będzie polegało głównie na eksperymentach, tak? Czyli po prostu będziemy testować, czy dana dawka danego leku, czy suplementu, czy zioła będzie spełniać po prostu nasze oczekiwania, będzie dawać pożądane efekty. Bo jeśli nie, to może oczywiście sam lek, czy substancja czynna, mówiąc szeroko, jest do kitu, a może właśnie sama dawka tej substancji jest nieodpowiednia. Natomiast to, co ja bym potencjalnie polecał ciekawskim, jeśli chodzi o wypróbowanie tego, to jest zacząć od minimalnych dawek, czyli na przykład w przypadku sildenafilu zaczynałbym od 5 mg i szedł w górę. To znaczy testujemy sobie na przykład 2, 3, 4 tygodnie sildenafil w dawce 5 mg dziennie i patrzymy, czy są efekty uboczne, czy są korzyści, tak? Czy po prostu, czy czujemy się lepiej. Tam też w badaniach między innymi pokazywano, że w przypadku niektórych chorób efekty były pozytywne, kognitywne, czyli po prostu lepiej się myślało. Więc sprawdzamy, czy patrząc po prostu na korzyści, które chcemy uzyskać, jesteśmy w stanie je uzyskać przy dawce 5 mg i jednocześnie obserwujemy, jakie są efekty uboczne. Bo jeśli nie ma efektów ubocznych i wciąż już są jakieś korzyści, można spróbować podciągnąć dawkę do 10 mg, tak? I znowu patrzymy, jeśli wciąż nie ma efektów ubocznych, można spróbować do 15 itd. itp. Innymi słowy, szukamy tego, jak to się mówi, sweet spot, tak? Tego słodkiego punktu, jakiś tutaj naszego złotego środka, czyli tam, gdzie mamy maksimum korzyści i mamy wciąż albo minimum skutków ubocznych, albo nie ma absolutnie żadnych skutków ubocznych, bo właśnie ten punkt będzie nas najbardziej interesować. I trzeba pamiętać zawsze, że poza oczywiście stanem zdrowia mamy coś takiego, co się nazywa ta wrażliwość osobnicza, tak? To znaczy każda osoba będzie inaczej reagować na różnego rodzaju substancje czynne. Czyli będziemy mieć spokojnie osoby, które nie będą mieć żadnych skutków ubocznych, nawet przy 50 mg sildenafilu, a będziemy mieć osoby, które być może nawet przy 10 mg będą mieć już jakieś mocne bóle głowy. Więc to trzeba zawsze jakby poddać jakiejś eksperymentacji, bo nie ma tutaj jakichś takich odpowiedzi wyrytych w kamieniu, coś absolutnie pewnego, co ktokolwiek mógłby Ci zagwarantować. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka. Zgodnie z obietnicą udało się go nagrać. Mam nadzieję, że przede wszystkim Panom, chociaż się oczywiście przyda, ale przypominam, że również dla pań te leki mają coś do zaoferowania, jeśli chodzi między innymi o pożycie.
ponieważ ten azotu również będzie odpowiadać za dopływ krwi, między innymi do łechtaczki, pochwy. Też badania pokazują, może w osobnym odcinku to omówię, dajcie znać, pokazuje, że jest w stanie poprawić jakość pożycia również jeśli chodzi o panie. Wszystkiego rodzaju pytania i tak dalej. Nie wiem, czy jak ktoś chce się tutaj historiami powiązanymi z tymi inhibitorami dzielić, ale jeśli tak, szczególnie jeśli już mikrodawkowałeś, to jak najbardziej daj znać. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy, czyli Vocabulary Labs, laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka samodzielnie, nieważne czy to są języki azjatyckie, czy to są języki ugrofińskie, europejskie. Kurs jest absolutnie uniwersalny i pozwala oszczędzić mnóstwo pieniędzy, które są zwyczajnie wydawane na korepetytorów, szkoły językowe, fiszki, dziesiątki podręczników, które potem i tak leżą w koncie itd. Kurs Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, gdzie z kolei pokazuje, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak tworzyć swój plan nauki dla dowolnego projektu, zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać suche informacje, tworzyć pętlę informacji zwrotnej, idealny dla uczniów, studentów, którzy chcą po prostu uczyć się lepiej, dla osób, które chcą się przekwalifikować, dla osób, które mają świetną pracę, ale chcą po prostu zdobyć dodatkowe kwalifikacje, a więc certyfikaty, różnego rodzaju egzaminy oraz też dla osób, które po prostu chcą pamiętać więcej z tego, co słuchają, choćby na YouTubie, czy czytają w książkach. I na końcu jeden wozodelko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe i wśród pań, i wśród panów oraz leczyć różnego rodzaju uporczywe choroby skóry głowy, takie jak choćby upierdliwy łupież. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, aby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka, jak zawsze. Z kolei w opisie będą dostępne badania, które cytowałem w tym filmiku. Jak zawsze bardzo polecam nikomu nie wierzyć na słowo. Tak, być paranoikiem i samemu przeczytać te badania, przynajmniej abstrakty jako minimum. W opisie również jest link do kursów, do mojego newslettera, jak się kliknie, wyskakuje okienko. Można wprowadzić swój adres mailowy, tam z kolei wysyłam artykuły powiązane właśnie z nauką języków obcych, pamięcią, produktywnością i analizą badań naukowych. I na koniec, jeśli zaciekawiły Cię wszystkie informacje, które wymieniłem w tym filmiku, to można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych i ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Jeśli ktoś ma ochotę, można zapisać się tylko na 1 miesiąc, ściągnąć fiszki do tego odcinka i ponad 100 parunastu poprzednich, bo aż tyle tych fiszek już jest. I również dla patronów jest dostępne forum, gdzie można mi zadawać pytania i sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu właśnie omawiam najciekawsze badanie takiego tygodnia wraz z moim komentarzem i często odniesieniem do innych badań z kolei. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia niedługo, mam nadzieję, w następnym.